Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką bluzeczkę z krótkim rękawem, typowo na wiosnę czy też lato. Jeśli chodzi o sam projekt i konstrukcję, bluzeczka jest bardzo prosta, ponieważ robimy ją z dwóch paneli, taki sam przód, taki sam tył, więc myślę, że będzie to naprawdę bardzo proste, nawet dla osób początkujących. Jeśli chodzi o wzór, również jest prosty, ponieważ jest tak naprawdę dwustronny, czyli tak samo wygląda z naszej prawej strony, tak samo wygląda z lewej strony. Natomiast gdy doczepiamy oczywiście paseczki, tak jak ja, te paseczki trochę inaczej wyglądają z lewej strony, co również wydaje mi się bardzo ładne, więc jeśli lubicie tego typu zdobienia paski, możecie potraktować również tą stronę jako prawą. Ja szczerze powiem, że też się zastanawiałam, którą stronę potraktować jako prawą, ponieważ wzór jest tak naprawdę taki sam na prawej i na lewej stronie, jest gładki, jest lekko przewiewny. Tak wygląda właśnie w przybliżeniu, czyli tworzy nam taką delikatną krateczkę z takim efektem przewiewnym. Oczywiście jeżeli użyjecie innych kolorów czy innych włóczek, może to zupełnie inaczej wyglądać, więc pamiętajcie, że jeżeli wybieracie inne włóczki, dostosujcie oczywiście rozmiar szydełka pod włóczkę, no i zróbcie próbkę i sprawdźcie, czy Wam się podoba, czy Wam odpowiada i wtedy zadecydujcie, czy robicie właśnie dalej z tej włóczki. No właśnie, a jeśli chodzi o włóczkę, to ja użyłam sobie do tej bluzeczki włóczkę z firmy Kokonki. Jest to seria motków z bawełną, czystą bawełną, czyli seria Recoton. Jeden kolor, tutaj jest akurat, tutaj są 4 nitki, więc użyłam czteronitkowca, tak? Wiem, że ta seria również posiada 3 nitki, więc jeżeli chcecie na przykład mieć bluzeczkę taką lżejszą, nie taką grubszą, można użyć również 3 niteczki. Pamiętajcie tylko, żeby dostosować szydełko. Ja tą bluzeczkę pracowałam szydełkiem 3 mm, natomiast jeśli chcielibyście, żeby ona była bardziej taka ściśnięta, żeby nie było takich dziurek, można oczywiście używać mniejszego szydełka, więc to zostawiam do Waszego wyboru. Jeśli jeszcze chodzi o zużycie, no to tak jak tutaj widzicie, ja postanowiłam zrobić paski, bo ten wzór się aż prosi, żeby zrobić paski, po prostu świetnie to wygląda, nawet ten tył. Natomiast będzie pewnie problem z dopasowaniem ilości tej włóczki. Oczywiście też, jeśli chodzi o tą bluzeczkę, Wy możecie sobie stworzyć własny pomysł, ponieważ totalnie nie musicie się sugerować tym, co tutaj widzicie. Ja Wam powiem, jak tworzyć paski, co ile rzędów się je tworzy, jeżeli chcielibyście na przykład szersze czy mniejsze, jak i również ilość tych pasków. Tak naprawdę te paski nie muszą być po całej długości. Mogą być tylko lekko na dole, mogą być lekko na górze, może być w ogóle cała góra ciemna, więc nie jestem w stanie Wam podać co do ilości różnych kolorów, ponieważ Wy tak naprawdę możecie stworzyć własną bluzkę z własnymi paskami, kolorami, a nawet wiele tych kolorów. Wszystko zależy, co Wam się podoba. Ja dla przykładu powiem Wam tak, że moja bluzka obecnie można powiedzieć, że weszło niecałe 1500 metrów, ponieważ te motki kupuje się na metry. Ciężko przeliczyć tak do końca na gramy. Na pewno trzeba liczyć około 1500 metrów na bluzkę w rozmiarze około M. Natomiast jeśli chodzi o kolory, no to tak, miałam tutaj 500-metrowy motek, jeśli chodzi o ten kolor taki tutaj popielaty niby, tak troszeczkę wygląda mi jak bardziej beżowy, ale nazwa tutaj było popielaty. Na pewno poszło mi 300 metrów, tak przeliczyłam sobie mniej więcej wagowo i wyszło, że około 300 metrów to było tego kolorku jasnego, no i pozostała część około pewnie 1200 metrów to był ten kolor czarny, więc tak się to mniej więcej ma, jeśli chodzi o zużycie na moją bluzkę, ale pamiętajcie, że Wy możecie tworzyć właśnie dowolne kombinacje, może to być bluzeczka też nawet jednokolorowa, więc nie jestem w stanie Wam dokładnie powiedzieć, ile będziecie potrzebować na jakie paski, bo te paski również mogą być takie same jak te czarne. Można w ogóle sobie zrobić właśnie, nie muszą to być te same paski, co tutaj widzicie. Możecie dowolnie kombinować, za chwilkę Wam powiem właśnie, jak to zrobić. No więc tak, mam nadzieję, że wzór Wam się podoba. Jest to bluzka, jak widzicie, rozszerzana górą, czyli mamy taki podkrój pod pachy. Ja Wam później też powiem, że ten podkrój można sobie zrobić naprawdę bardzo szeroki, tworząc taką bluzkę nietoperzową. Powiem Wam właśnie, w którym momencie można to i jak trzeba robić, żeby ta bluzka była szersza. Natomiast w dalszej części, później po rozszerzeniu, tworzymy sobie ją na prosto i tworzymy taki prosty, łódkowy dekolt.
więc tutaj nie ma żadnych jakichś problemów, jeśli chodzi o dekolt. Jest bardzo prosty. Na końcu pokazuję Wam, jak obrębić sobie te krawędzie, ponieważ ja miałam tutaj łączenie włóczek, więc żeby to ładnie wyglądało, musimy sobie wykończyć taką obramówką, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, i tą samą obramóweczkę jeszcze raz zrobiłam sobie na dole, więc tak naprawdę to się robi na samym końcu. Na początku robimy tylko panele i dopiero po zszyciu wykańczamy sobie tą bluzeczkę. Także ja Was serdecznie zachęcam do spróbowania, wypróbowania wzorku, jak wygląda, czy Wam się podoba, do dopasowania sobie własnych włóczek, własnego szydełka. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba i skorzystacie, a jeśli Wam się podoba, to dajcie znać w komentarzach. I w zasadzie tyle. Także zapraszam Was już na część dalszą. Żeby zrobić sobie taką bluzeczkę, jak widzieliście u mnie, potrzebujemy dwa dokładnie takie same panele. Ja już mam gotowe, więc ja Wam pokażę na próbce, jak go zrobić, będzie prościej i szybciej. I też potrzebuję pokazać Wam, jak to zrobić trochę w jasnym kolorku, bo na ciemnym słabo widać. Tak wygląda panel przed zszyciem, czyli jak widzicie, ma tutaj trochę łączeń tej włóczki, aczkolwiek jest tylko łączenie tej jasnej, ponieważ czarną przeciągam, nie łączę, nie odcinam, tego nie widać, a jest wtedy mniej łączenia i mniej wrabiania tych końcóweczek. Jeśli chodzi o samą konstrukcję tych paneli, to zaczynamy od dołu, robimy łańcuszek. Łańcuszek musi być na szerokość Waszego jednego panelu, czyli musicie sobie zmierzyć pod koszulek czy bluzkę i zbadać, ile potrzebujecie tutaj szerokości. Ja robię na mniej więcej 50 cm, natomiast wysokość budujemy na bieżąco. I jeśli chodzi o konstrukcję, to musicie sobie podzielić tak naprawdę na 3 etapy robienie tej bluzeczki. Pierwszy etap to jest zrobienie na prosto, później zrobienie sobie podkroju pod pachy i znowu na prosto ta część, która już tworzy nam taki rękaw. I teraz tak, od Was tak naprawdę zależy, kiedy chcecie mieć ten podkrój, czy w ogóle chcecie, bo nie musicie. Może być zwykłym prostokątem, jeżeli jesteście początkujący i boicie się, że coś pogmatwacie. Taka bluzeczka może być też spokojnie ze zwykłego prostokąta, bez żadnych podkrojów. Natomiast jeżeli lubicie takie podkroje i wręcz nawet chcecie, żeby były duże, ten podkrój możecie zacząć znacznie wcześniej, robić go w każdych rzędach, wtedy on będzie taki bardzo duży i stworzy nam taką bluzeczkę bardzo z takimi rękawami właśnie nietoperzowymi, batmanowymi, czyli tak naprawdę ja Wam wszystko pokażę i powiem, na co zwracać uwagę, jeśli chcecie mieć takie rękawy właśnie dosyć szerokie. Moja ma takie, powiedzmy, neutralne, więc podzieliłam to w taki sposób, że tą część na prosto wykonałam na wysokości 24 cm. Tą część, gdzie robię sobie podkrój, wykonałam na wysokości 15 cm. Natomiast tą część, która jest już tutaj typowym takim rękawkiem, to jest około 18 cm. Czyli tak naprawdę planując bluzeczkę musicie podzielić, kiedy zaczynamy robić podkrój. I też pamiętajcie, że robimy dwa takie same panele, więc jeśli robicie pierwszy panel, a potem drugi, zapisujcie sobie, ile zrobiliście rzędów, jak to wygląda, żebyście po prostu mogli odtworzyć i zrobić drugi panel. Nie jest to trudne, jedyną może trudnością jest tutaj akurat pilnowanie się tych rzędów, jeśli chodzi o wplatywanie kolejnego paska, ale to też nie jest trudne, bo to wszystko wizualnie widać. Jeżeli zrobicie więcej o jeden rząd, to się po prostu Wam nie będzie zgadzało, więc myślę, że to nie jest też takie trudne. Wzór jest naprawdę bardzo prosty, nie trzeba się z niczym pilnować, ponieważ jest taki sam na prawej, jak i na lewej stronie, jest dwustronny, więc ostatecznie można zadecydować, która strona Wam się bardziej podoba, czy na przykład ta z takimi nietypowymi wplatanymi pasami, gdzie tak naprawdę taki haft, można powiedzieć, tworzy, też bardzo ładny, więc wydaje mi się, że można nawet pokusić się stworzyć tutaj bluzeczkę jako tą część, jako prawa strona. To wszystko od Was zależy, jak sobie ją zaplanujecie, ile zrobicie pasków, bo liczba pasków oczywiście też jest dowolna. I tak jak widzicie u mnie paski biegną prawie przez cały panel, prawie dlatego, że na górze postanowiłam sobie zrobić trochę wyżej jednym kolorkiem czarnym. Oczywiście to zależy od Was, jak chcecie, żeby ta bluzeczka wyglądała. Ja Wam poddaję tylko pomysł, powiem Wam, jak tworzyć wzór, jak robić zwiększenia, jak zmieniać włóczkę, no a reszta zależy od Was, ile tych pasków, jaka szerokość, jaka wysokość i jak ostatecznie będzie wyglądała, więc mam nadzieję, że Was zachęcę i stworzycie sobie własnego pasiaka. Ok, to zaczynamy.
Do stworzenia próbki oczywiście potrzebujemy już docelowej włóczki. Trzeba dostosować rozmiar szyderka do włóczki. Jeśli robicie z jakiejkolwiek innej, po prostu sprawdźcie na etykiecie, jaka jest rekomendowana i dobierzcie sobie szydełko. I będą nam również potrzebne markery, żeby sobie znaczyć końce. Tak jak mówiłam, zaczynamy od dolnego łańcuszka. Ja pokażę Wam odwróconą kolejność wzoru, ponieważ łatwiej będzie mi pokazywać w kolorze jasnym. Tworzymy próbkę i na początek też radzę Wam stworzyć taką próbkę, żebyście mieli możliwość pomnożenia odpowiedniej liczby oczek i sprawdzenia, ile potrzebujecie na docelową szerokość. Stworzyłam sobie pętelkę podstawową i zrobię sobie przykładowo 20 oczek łańcuszka. Ja doradzam tworzyć tutaj parzystą liczbę oczek, pomimo że wzór może nie do końca jest jakoś dedykowany do parzystej czy nieparzystej, ale na parzystej oczywiście łatwiej się pracuje. Czyli tak, pętelka podstawowa i robimy łańcuszek na przykład z 20 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, na przykład 20. Wtedy też łatwiej się liczy, łatwiej się mnoży i łatwiej można uzyskać, łatwiej obliczyć sobie, ile potrzebujecie tak naprawdę nabrać tych oczek. Ja Wam później szybko powiem, jak to można zrobić metodą matematyczną. Jeśli jesteście nowi, to pewnie Wam może skorzystacie, a jeśli już wiecie, no to możecie tą część pominąć. Mamy 20 oczek. Na końcu zawsze będę robiła dodatkowe oczko niewliczane do wzoru, czyli jako oczko brzegowe. Natomiast teraz odwracam sobie ten łańcuszek tutaj z tyłu i będę pracowała na takiej tylnej pętelce. To jest tak naprawdę taka bardzo środkowa pętelka, że jak zahaczycie o tą pętelkę, to zauważycie, że na szydełku macie dwie niteczki. Przednią i tylną niteczkę to jest od łańcuszka i pracujemy na tej części. Zaczynamy od razu wzór, więc zawsze oczkiem zaczynającym i kończącym jest półsłupek, czyli robimy narzut. Wbijamy się w drugie oczko od łańcuszka, czyli tak, to było pierwsze nasze, które robiliśmy, jako oczko brzegowe, wbijam się w drugie i przerabiam sobie półsłupek nawijany. W taki sposób. Mam nadzieję, że półsłupki nawijane są opanowane, ponieważ nie chcę się tutaj za bardzo rozwodzić, jak tworzyć ten wzór, ale myślę, że też zobaczycie, jak ja to robię. Następnie przechodzimy już do wzoru. Wzór będzie tak naprawdę polegał na robieniu troszeczkę takich półsłupków, trochę nawijanych, trochę zwykłych, ale narzut będzie troszeczkę inny, ponieważ wbijamy się jeszcze raz w to samo miejsce, w którym zrobiliśmy przed chwilą półsłupek, przeciągamy tutaj włóczkę pod, mamy dwie pętelki, następnie wbijamy się w kolejne oczko puste, te, które byśmy pracowali, i znowu przeciągamy pętelkę i mamy 3, czyli tak jak mielibyśmy przy półsłupku nawijanym. Czyli jak gdyby narzut będzie powstawał z poprzedniego oczka. Dlatego mówię trochę taki półsłupek, trochę półsłupek nawijany. Ciężko powiedzieć, co to tak naprawdę jest. I przekładamy przez 3. I znowu mamy 2 oczka. Oczywiście przydadzą nam się markery, żeby za każdym razem znaczyć sobie pierwsze i ostatnie oczko. I znowu powtarzamy tą czynność, czyli zobaczcie, żeby nie tworzyć narzutu, tylko żeby narzut nam powstał, wbijamy się w poprzednie oczko. Popatrzcie, ono jest na razie takie duże, tu się wbijam tą pętelkę, mam i w kolejne, w którym byście zrobili oczko. Mam 3 pętelki i przerabiam wszystkie 3 razem. I znowu w kolejne oczko poprzednie, które przed chwilą zrobiliśmy i w następne, które by nam powstało. I zobaczcie, to będzie naprawdę taki bardzo prosty wzór, jednakże przy pierwszym rzędzie wygląda inaczej, ponieważ musimy się wbić na razie w taką pętelkę od łańcuszka, a później będziemy się wbijać już w cały łańcuszek. Czyli pamiętajcie, że nie robimy narzutu, tylko wbijamy się w oczko poprzednie, które dosłownie przed chwilą zrobiliśmy, czyli jeszcze raz przeciągamy i przerabiamy w kolejnym również, przeciągamy, mamy 3 i przerabiamy przez 2. I tak robimy sobie do końca. Ten pierwszy łańcuszek może będzie taki na razie trudniejszy, bo trzeba wybrać te pętelki, ale później będzie szło naprawdę bardzo szybko.
Trzeba się tylko pilnować, żeby nie zrobić narzutu, czy też nie wbić się od razu w pierwszy. No jest to troszeczkę taka zmiana, że musimy się wbijać w poprzednie oczko. Ok, ja przerobię sobie do końca, zatrzymam się 2 oczka przed, żeby Wam pokazać, jak to wygląda na końcu. Czyli jeszcze mam do przerobienia kilka oczek. I dosłownie zostały mi tutaj 2 oczka, czyli znowu wbijam się w poprzednie, przerabiam przedostatnie oczko. I żeby zrobić ostatnie oczko, dosłownie robię to samo, czyli w poprzednie i ostatnie. Ja Was może wprowadziłam w błąd, że w ostatnim jest półsłupek nawijany. Nie, chodziło mi oczywiście tylko o pierwszy rząd. Kiedy wykonujemy ten pierwszy półsłupek, to on jest pierwszym takim półsłupkiem nawijanym. Mamy zrobiony pierwszy rządek. Przechodzimy do rzędu drugiego. I znowu robimy oczko do góry, odwracamy robótkę. Jesteśmy na naszej stronie lewej. Czyli mamy pierwszy rząd i zaczynamy dokładnie tak samo, czyli pierwsze oczko, teraz będziemy pobierać całe, czyli jak popatrzycie sobie tutaj z góry, wybieramy pierwsze oczko, pomijając oczywiście to, które zrobiliście jako brzegowe, ma być pierwsze oczko z rzędu, przekładamy i robimy półsłupek nawijany, czyli my tutaj musimy zacząć od narzutu, bić się w całe oczko, przełożyć i przerobić pierwszy półsłupek i oczywiście znowu wpinamy sobie w pierwsze i w ostatnie znaczniki, żebyśmy nie pogubili oczek. I dalej kontynuujemy to, co dokładnie przed chwilą robiliśmy, czyli wbijamy się jeszcze raz w te samo miejsce, zobaczcie, że tu jest zaznaczone, w to samo miejsce, przekładamy i teraz dopiero wbijamy się w drugie oczko, czyli to, które byśmy robili następne. I przerabiamy jako taki półsłupek. I znowu, zobaczcie, poprzednie i w trzecie. Czyli to, które byłoby następnie. W poprzednie, czyli dosłownie to, co przed chwilą zrobiliście, przekładamy i w następne. Pobieramy za każdym razem włóczkę pod całym oczkiem, czyli nie tylna ani nie przednia, tylko całe oczko. I zobaczcie, że to jest cały wzór. My tak samo będziemy wykonywać prawą, jak i lewą stronę. Bardzo prosty wzór, a daje nam taki bardzo fajny wygląd właśnie tej bluzeczki i on bardzo fajnie się sprawdza właśnie przy tworzeniu pasków, bardzo ładne przejścia są, więc myślę, że warto się skusić. Oczywiście ja tutaj przerabiam tylko próbkę, tak jak Wam powiedziałam, więc najlepiej na początek stworzyć sobie własną próbkę, zobaczyć, jak ten wzór będzie wyglądał, bo on ma tendencję do rozszerzania się, więc sama liczba oczek nic Wam nie da, a wzór po zrobieniu łańcuszka się lekko jeszcze poszerzy, więc tutaj akurat warto stworzyć taką próbkę. I zobaczcie, przerabiam sobie tak dosłownie cały rząd drugi, dosłownie jest taki sam jak pierwszy, z tym, że właśnie wbijamy się już w całe oczko. Jeśli wybieracie włóczkę, jeśli chcielibyście, żeby ten wzór nie był tak bardzo podziurawiony, można wybrać mniejsze szydełko, ponieważ ten wzórek może przy jaśniejszych kolorach wydawać się bardziej ażurowy, więcej mieć takich przestrzeni widocznych. Jeśli chcielibyście, żeby właśnie było mniej takich dziurek, można dobrać o wiele mniejsze szydełko niż właśnie rekomendowane. I ostatnie oczko, czyli dokładnie tak samo, wbijam się tutaj, gdzie miałam zaznaczone i przerabiam i wyciągam. To jest mój drugi rząd. No i słuchajcie, powtarzamy dokładnie to samo. Oczko do góry przekładamy. Pierwsze oczko to jest półsłupek, pamiętajcie o tym. Znaczymy sobie. I dalej wykonujemy to samo, czyli w poprzednim i w tym, którym byśmy robili, wbijamy się. Naprawdę bardzo prosty wzór. Jedyną rzeczą, którą tutaj chcecie zaplanować, możecie sobie zaplanować, to są właśnie te paski. I teraz tak, ile trzeba zrobić takich rzędów, żeby stworzyć pasek? Właśnie, pamiętajcie, że musi to być liczba zawsze, jeżeli planujecie, parzysta. Czyli ja, żeby zrobić sobie czarny pasek taki, wykonałam 6 rzędów czarnym i 2 białym, czyli musi być liczba parzysta obu tych kolorów. Nie może być tak, że tu zrobicie 6, a tu zrobicie 3, bo Wam się po prostu
inaczej będzie układał wzór, inaczej będą szły paski. Oczywiście możecie spróbować zrobić taki abstrakcyjny, nie mówię, że nie, ale jeśli chcecie, żeby wyglądał tak jak mój, to musi być parzysta liczba rzędów. I możecie to rozszerzać albo zawężać. Jeżeli chcecie, żeby paseczki były takie samej wysokości, to muszą być na przykład po 4 rzędy. Może być po 6 rzędów, może być tutaj 4, tutaj 2, może być 8, może być 2, więc kombinacji jest naprawdę bardzo dużo, a jedynie co to trzeba zwracać uwagę, żeby stworzyć parzyste liczby rzędów obu kolorów. I ja przerabiam sobie już tutaj 3. rząd i teraz tak, ja Wam powiedziałam, że tworzyłam z 6 rzędów, więc przerobię sobie te 6 rzędów i pokażę Wam, jak zmienić kolor. Natomiast już nie będę przerabiała tutaj, ponieważ to jest ciągle to samo. Jakście zauważyli, naprawdę wzór bardzo prosty. Czyli tak, mam 3 i spotkamy się, jak będę miała 6. Jestem przy końcu robienia 6. rzędu i w ostatnim oczku, przy 6. rzędzie, będziemy sobie już doczepiać kolor. Czyli to jest dokładnie ta wysokość, o której Wam mówiłam, to jest moja ta czarna część. Jestem na lewej stronie ostatni 6. rząd. Lewa, dlatego że jak sobie zobaczycie u mnie tutaj, prawa strona jest wtedy, gdzie ten sznureczek, gdzie zaczynaliśmy, mam po lewej stronie i to jest moja prawa strona. To jest taki wyznacznik, ponieważ niby wzór jest dwustronny, ale czasami można się pogubić, ile tych rzędów zrobiliście, bądź też jeżeli robicie na przykład jednokolorową bluzeczkę, to też może nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia, bo na wysokość będziecie widzieć, ale przy pasach jest to ważne, żeby wiedzieć, która część jest właśnie tutaj prawa, żeby odpowiednio już zmieniać kolor na prawej stronie. Czyli tak, to jest moja prawa, ja kończę ostatnie oczko i właśnie tutaj, zobaczcie, robię ostatnie oczko 6. rzędu, przeciągam w taki sposób, że tylko przeciągam przez 3, mam 3, ale w tym momencie doczepiamy sobie już kolejny kolorek, czyli musimy mieć już tą włóczkę, którą będziemy brali. Już chwileczkę, po prostu mi się poplątało, czyli biorę sobie kolejny kolor. Można zrobić sobie na przykład tutaj pętelkę podstawową, zmniejszyć ją, wtedy może będzie prościej i przełożyć tutaj na szydełko i przeciągnąć przez te wszystkie 3. Dzięki temu mamy już doczepioną włóczkę, kolor ostatni tego rzędu jest prawidłowy, natomiast już następnego rzędu będziemy pracować na czarny. I zobaczcie, znowu robię oczko do góry, odwracam robótkę i tak jak Wam powiedziałam, jestem tak naprawdę na prawej stronie, zrobiłam 6 rzędów, czyli robię 7 i ten 7 właśnie robię teraz ten sam dokładnie wzór, czyli robię narzut, wijam się i pierwszy to jest półsłupek. Natomiast kolejne to są dokładnie te same oczka, ten sam wzór, co Wam pokazywałam, tylko że na czarnym już troszeczkę będzie inaczej wyglądało, ale dokładnie taki sam sposób robienia. I ja robię te paseczki tylko na 2 rzędy, czyli 7. i 8. rząd jest czarnym paseczkiem, akurat tutaj, natomiast tutaj miałam kolorik jasny. Czyli zobaczcie, dochodzę sobie tutaj do tego momentu, do końca. Przerabiam dokładnie, dosłownie tak samo. Czyli tak, przerobię sobie do końca 7. rząd i będę wracała, przerabiając 8. rząd i spotkam się tutaj. I kończę już tutaj przerabiać rząd na lewej stronie, czyli rząd 8. Zobaczcie, że właśnie widać dokładnie te takie miejsca, w którym było łączenie. To jest ta lewa strona, która również mi się bardzo podoba. I jestem, zobaczcie, tutaj już parę oczek, dosłownie 2 oczka jeszcze do przerobienia. Na czarnym mało widać, dlatego wolałam Wam pokazać na próbce i na jasnym. Ale teraz tak, zobaczcie. Ja, tak jak Wam powiedziałam, nie odcinałam wszędzie włóczek. To znaczy kolor, który był mały, ten, który tworzył ten jasny paseczek, odcinam. Natomiast ten, który był czarny, ten duży paseczek, nie odcinam, dlatego że zobaczcie, przy kończeniu tutaj ostatnie oczko mam do zrobienia. Nie wpiłam sobie co prawda markera, ale wiem, że ono tutaj jest. Czyli ostatnie oczko robimy dosłownie tak samo, jak robiliśmy tutaj. Czyli zostawiamy 3 pętelki i powinniśmy dać już ten kolor kolejny, tak? Bo ja robię paseczek tylko z 2 rzędów. Jeżeli robicie paski
Tak samo, czyli na przykład po 6 rzędów, no to wiadomo, że musicie pracować na kolorze czarnym dalej, odciąć sobie włóczkę i znowu przyczepić jasną, jak już skończycie. Ale ja zrobiłam tylko 2 rzędy, więc jest tutaj bardzo mała wysokość, więc ja tutaj po prostu tą włóczkę, która tutaj była, teraz przeciągnę. Stworzy mi się tutaj taki mały... Stworzy mi się tutaj taka wysokość luźnej nitki, ale mi to nie przeszkadza, wolę mieć tak, niż jakbym miała mieć po prostu tyle łączeń. Więc tak naprawdę teraz odetnę tylko tą czarną włóczkę, jej nie będę przeciągała, bo ta wysokość byłaby wyższa tutaj do przeciągnięcia, ale też możecie tak robić, jeżeli wolicie mieć takie przeciągane włóczki. Jeżeli nie, to trzeba po prostu obciąć czarną i tutaj sobie oczywiście te 2 końce zawiązać, żeby nam się tutaj nie popruły, zrobić sobie podwójny supełek i te końcówki trzeba niestety będzie po prostu wpleść we wzorze, żeby nie było ich widać. Natomiast my teraz pracujemy już w kolorze jasnym, czyli znowu oczko do góry i zaczynamy od kolejnego rzędu, czyli pierwszego na prawej stronie, wykonując wzorek. I teraz zobaczcie, tak wykonujemy cały czas, czyli my teraz zrobilibyśmy sobie zwykły półsłupek i tworzylibyśmy sobie dalej wzorek, jeżeli chcecie tworzyć krawędź na płasko. Ja natomiast nie będę tworzyła dosyć wysoko, ponieważ chcę Wam pokazać i wytłumaczyć, jak zrobić teraz te zwiększenia. Zobaczcie, ja zrobiłam sobie to w taki sposób, że mam tak, jedną parę, czyli mam tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 takich pasków tutaj i przy 7, 6, czyli mam czarnych w tym momencie, może ja się oddalę. Tak, zamiast oddalić, to się przybliżyło. Oczywiście ta wysokość, ile robicie na prosto, zależy od Was, tak jak Wam powiedziałam, w zależności od tego, kiedy chcecie robić te zwiększenia, ale jeżeli Wam odpowiada tak jak ja, to mam tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 całych czarnych, tak, i 7 takich jasnych pasków, czyli mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dlatego, że od następnej kolejności tutaj, dobrze wrócić, 1, 2, 3, 4, 5, 6, przepraszam, oczywiście jest tak, że kończę robić wzór paska i w następnej kolejności już jest tutaj zwiększenie, ten szerszy pasek jest mój już zwiększający, czyli dokładnie jeśli chcecie zacząć zwiększenie, można zacząć w dowolnym momencie. Ja zaczynam od pierwszego rzędu grubszego paska, czyli kończę na pasku, który był jasny, na prosto, natomiast pasek, który był szerszy, zaczynam zwiększenia. I teraz tak, te zwiększenia można robić na 2 sposoby. Ja Wam tutaj teraz pokażę właśnie tak, jak wygląda ten pasek, który by był teraz zwiększający, czyli ten gruby pasek. Ok, czyli powiedzmy, że ja zbudowałam sobie już moją wysokość na wprost i teraz to są momenty, kiedy ja będę chciała zwiększać, to co Wam powiedziałam. Zaczynamy od tego wielkiego paska, czyli od tej zmiany koloru, gdzie macie najszerszy pasek. Oczywiście to może być w dowolnym miejscu, ale pamiętajcie, żebyście sobie zapisali, kiedy to robicie, przy której kolejności, żebyście mogli zrobić drugi panel taki sam. Czyli tak, robimy sobie narzut i w pierwszym oczku robimy pierwszy półsłupek, to jest taki zwykły półsłupek, który byśmy zaczęli, ale gdy chcemy zrobić zwiększenie, musimy po prostu zrobić 2 półsłupki w tym oczku. Zobaczcie, czyli w tym oczku są 2. A potem, kiedy chcemy zrobić kolejne oczko, jeszcze raz musimy się wbić, przeciągnąć włóczkę i w to docelowe drugie oczko przeciągnąć i dopiero robić nasz wzorek. Czyli zwiększenie polega na zrobieniu 2 półsłupków w jednym oczku, później standardowy wzór, czyli jeszcze raz się wbijamy, żeby stworzyć kolejne oczko. I dalej przerabiamy sobie tak samo ten pierwszy rząd, czyli tu przechodzimy do samego końca i oczywiście na samym końcu również przerabiamy zwiększenie. Ja już sobie tutaj przejdę do końca i już Wam pokazuję. Oczywiście trzeba pilnować się, gdy już zwiększamy, żeby wykonywać te zwiększenia, bo inaczej będzie szło, krawędź by szła niesymetrycznie, jeżeli zapomnicie na przykład zrobić zwiększenia na samym końcu. I zobaczcie, ja jestem tutaj przedostatnie oczko.
Teraz mam do wykonania ostatnie oczko. Tutaj ostatnie oczko będzie wyglądać w taki sam sposób, tylko że to było nasze ostatnie, czyli my jeszcze raz musimy tutaj stworzyć półsłupek. I mamy zwiększenie. I teraz z moich 20 oczek powinna mieć 22, czyli tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Czyli tak, zaczynamy od tego, żeby stworzyć tutaj dwa półsłupki, potem tworzymy kolejne oczko, żeby stworzyć wzorek, natomiast na końcu wygląda to trochę inaczej. Nie ma dwóch półsłupków, tylko w ostatnim oczku, które zrobiliśmy, jeszcze raz robimy półsłupek. I teraz tak, robimy oczywiście oczko do góry, przechodzimy na lewą stronę i ja tą stronę przerabiałam sobie bez żadnych zwiększeń, czyli tylko na prawej stronie robiłam sobie zwiększenia. Czyli tą stronę zaczynam od półsłupka, przerabiam oczka, które miałam wcześniej i przerabiam sobie całość. To był mój patent na takie łagodne zwiększenie. To jest takie łagodne zwiększenie pod pachą, które nie powoduje zbyt dużego podkroju. Natomiast jeżeli lubicie bardzo mieć ten podkrój szeroki, duży i chcielibyście, żeby rzeczywiście on był naprawdę spory, to już Wam mówię, że gdy zaczniecie robić to rozszerzenie również na lewej stronie, wtedy to uzyskacie. Ja tak zaczęłam robić, tylko że ja nie chciałam mieć aż takiego podkroju, więc stwierdziłam, że zrobię delikatny, ale gdy przechodząc na lewą stronę powtórzycie dokładnie to samo co na prawej i tak za każdym razem, kiedy będziecie czy na prawej, czy na lewej, w pierwszym i w ostatnim oczku zrobicie dokładnie to samo, to ten podkrój będzie szedł bardzo taki szeroki, bardzo duży, więc po prostu musicie się zdecydować na tym etapie albo zrobić na próbce, co chcecie osiągnąć, tak? Czyli ja Wam pokazuję wersję taką, którą ja zrobiłam i wersję, której ja nie zrobiłam, czyli obecną, co pokazałam, gdzie zwiększam za każdym razem po każdej stronie, czy jestem na prawej, czy na lewej. Czyli tak, ja tego tutaj nie robiłam, więc przejdę po prostu, żeby Wam pokazać, co ja zrobiłam. Ja robiłam na lewej stronie zwyczajny wzorek i tu po prostu całą lewą stronę przerobiłam te 22 oczka. Natomiast kolejne zwiększenie zrobiłam, jak byłam już na kolejnej prawej stronie. Czyli tak, przerabiam lewą stronę bez zwiększeń, oczko do góry i znowu jestem na prawej stronie. I moja technika to polegała na tym, że zwiększałam tylko na prawej stronie, czyli znowu robię zwiększenia na prawej stronie, czyli jeden półsłupek, drugi półsłupek, bijam się jeszcze raz, przekładam i robię kolejne oczko. I dokładnie to samo na końcu. I jestem już tutaj przy ostatnim oczku, czyli pamiętamy, że również po przerobieniu tego ostatniego oczka wynikającego ze wzoru robię tutaj na końcu półsłupek. I teraz powinno mieć 24 oczka, czyli za każdym razem na prawej stronie przybędą nam 2 oczka. Jestem na lewej. Jeśli wybraliście wersję z bardzo dużym podkrojem, bardzo szerokim, to również na tej lewej robicie zwiększenie po obu stronach. Jeśli tak jak ja, no to lewą stronę przerabiamy sobie zwyczajnie. I teraz tak, ja przerabiam obecnie 4. rząd, tak? Więc mam do przerobienia 5. na prawej stronie jeszcze zwiększenie i 6. wracający. I pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda, gdy doczepiamy sobie włóczkę. Dobrze, przerobiłam sobie, tak jak mówiłam Wam, jeszcze jedno zwiększenie na prawej stronie i jestem teraz na lewej. Czas przełożyć włóczkę, ponieważ wykonałam już 6 rzędów, czyli tak jak Wam powiedziałam, na lewej stronie nie robię zwiększeń, tylko w ostatnim oczku przekładam sobie włóczkę i to jest ostatnie przełożenie, natomiast dokładam sobie tutaj pętelkę, robię i dokładam sobie włóczkę już tutaj z gotową pętelką i przekładam przez wszystkie 3 oczka. Jeśli chodzi o... Coś mi się tutaj... Ale dobrze, to jest tylko próbka. I teraz, tak jak Wam powiedziałam,
jestem na prawej stronie i robię kolejny paseczek. Na tych paseczkach również robimy zwiększenia, ponieważ ja mam tylko dwa rzędy tych paseczków, czyli z jednej prawej strony i z lewej, więc ten paseczek zwiększam tylko tutaj na prawej stronie, czyli w tym momencie, kiedy ja już doczepiłam włóczkę, również przechodzę do zrobienia zwiększenia, czyli dosłownie 2 półsłupków w jednym oczku i później jeszcze raz się wbijam, żeby przerabiać mój wzorek, czyli kontynuacja zwiększeń. I dalej oczywiście tak samo, zwiększenie również w ostatnim oczku, na lewej stronie bez zwiększeń, przerabiam całą lewą stronę, przeciągam włóczkę, którą będę miała z tej strony nieodciętą, czyli nie odcinam włóczki tej, która ma wyższe paski, natomiast odcinam tylko tą, która ma szersze paski, węższe paski. Ale już nie będę tego pokazywała, ponieważ to wszystko jest dokładnie to samo, natomiast zobaczcie, że po zrobieniu tych zwiększeń tak naprawdę mieliśmy 6 rzędów włóczki jasnej, beżowej, ale tak naprawdę tylko w 3 rzędach, czyli na prawej stronie było zwiększenie i ono jest już tutaj znacznie widoczne. Natomiast jeżeli będziecie chcieli robić w każdych rzędach, ono prawdopodobnie może nawet iść już tak, więc to będzie bardzo widoczne zwiększenie, bardzo widoczne. Jeżeli planujecie właśnie taką bluzeczkę z bardzo zwisającymi, wręcz nawet podkrojem, tymi ramionami batmanowymi, czymi podkrojami, to jak najbardziej spróbujcie sobie zrobić takie zwiększenia, może wyglądać bardzo ciekawie. Jeżeli chcecie bardzo delikatnie, to wystarczy tylko na jednej stronie, na przykład właśnie tak jak ja, na tej prawej stronie i robić sobie tak jak ja. Nawet można pokusić się o to, żeby te zwiększenia robić również po przerobieniu tak jak ja jednego paska, bądź kilku pasków. Musicie po prostu sobie zaplanować, jak wasza bluzeczka będzie wyglądała. Ja na tym etapie już kończę, ponieważ kolejnym etapem, w którym wy nie robicie już zwiększeń, to jest etap rękawów, który po prostu robicie na płasko, na prosto, czyli sami możecie zadecydować, czy rząd na prosto już będzie na tej części, gdzie jest szerszy pasek, czy na tej części, gdzie jest węższy pasek. Pamiętajcie tylko o tym, żeby sobie to pilnować i pisać, żebyście po prostu zrobili 2 rzędy tak samo, ale nie ma znaczenia, czy ja Wam powiem, czy Wy to musicie zrobić w małym pasku, czy w dużym. To wszystko zależy od Was, gdzie sobie po prostu sami zaplanujecie. Ja natomiast chciałabym Wam jeszcze pokazać taką szybką metodę, bo to jest oczywiście moja próbka, jak zmierzyć sobie tą próbkę i ile tych oczek nabrać. Zobaczcie, w tej części, gdzie ja nabierałam 20 oczek, przykładacie sobie centymetr i zobaczcie, mam 11 cm, czyli piszemy sobie, że 20 oczek to jest 11 cm. Pod centymetrami wpisujemy liczbę, jaką chcecie mieć docelową szerokość jednego panelu, czyli dla mnie 50 cm. Przepisujemy pauzę, natomiast pod liczbą oczek wpisujemy szukaną liczbę oczek, czyli nasz x. Jeżeli przetniemy sobie na krzyż nasze równanie i przepiszemy w taki sposób, że x równa się najpierw 2 liczby, które mamy, pomnożymy ze sobą, czyli te, które mamy na górze, 20 oczek razy 50 cm, a potem podzielimy przez tą, którą mamy tutaj, przez 11 cm. Oczywiście centymetry nam się skrócą, zostanie nam liczba oczek. Gdy pomnożycie sobie 20 razy 50, a później podzielicie przez 11, wyjdzie Wam jakaś tam liczba. Nie mam teraz kalkulatora, więc nie będę tutaj bawić się w matematykę. Oczywiście tą liczbę trzeba sobie zaokrąglić do całkowitej, najlepiej do parzystej, taka, żeby była idealna do nakładania oczek. Ja nie mówię, że to musi być dokładnie ta, która Wam wyjdzie równa, bo to różnie wychodzi, natomiast Wy musicie sobie ją zaokrąglić do liczby parzystej i do liczby całkowitej. I tak można mniej więcej sobie obliczyć szybciutko taką szerokość. Jest to oczywiście takie szacowane, ale mi to bardzo pomaga i u mnie się to udaje i to się sprawdza. Dobrze, słuchajcie, kolejny etap. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej, ja na płasko zrobiłam 6 czarnych pasków i 6 białych pasków i dopiero później przy czarnym 7. pasku zaczęłam sobie robić rozszerzenie. Czyli tak, ten pasek rozszerzenie, ten rozszerzenie, ten rozszerzenie, ten rozszerzenie, ten rozszerzenie, ten i ten. Prawdopodobnie, a wręcz nawet tak, u mnie
Ostatnim paskiem rozszerzającym był jeszcze ten biały, bo widzę, że tutaj jest rozszerzenie. Ale Wy możecie skończyć na zwykłym pasku ciemnym. To nie ma znaczenia. Chodzi tylko o to, żebyście zbudowali 2 takie same panele i pamiętali, ile macie zrobić. I jeżeli kończycie już rozszerzanie, to w kolejnym rzędzie doczepiającym, czyli zaczynającym na prawej stronie od ciemnego pasku u mnie tutaj, w tym momencie, przerabiamy na prosto, czyli dokładnie to, co robiliście tutaj, bez żadnych zwiększeń. I na prosto przerabiamy tyle, ile potrzebujecie. Jeżeli na samym końcu Wam wychodzi coś na przykład nierówno, a chcielibyście więcej, możecie również zrobić jednym kolorem, może w ogóle tutaj nie być pasków, może iść po całym jednym kolorze, ta część może być zupełnie jednokolorowa. Po prostu budujecie na taką szerokość, jaką Wam odpowiada. Czy chcecie, żeby był pod rękawem ten rękaw dłuższy czy węższy, to wszystko zależy od Was. No i oczywiście kończymy sobie ostatnim rzędem. Ja zakończyłam ostatnim prawym rzędem po zrobieniu prawego rzędu tutaj na tej stronie prawej, czyli tak naprawdę ostatni rząd tutaj. Z tej strony, gdzie macie prawy wzorek, powinna być Wasza kończąca włóczka. I gdy macie gotowy pierwszy panel, robimy dokładnie tak samo drugi panel. Następnie oczywiście, kiedy macie 2 gotowe panele, najlepiej będzie pochować sobie te niteczki. Albo to zrobić w trakcie szywania, albo po zszyciu, ponieważ jak wywiniecie sobie już na lewą stronę, w tym momencie, kiedy są gotowe, i u mnie to jest lewa strona, trzeba sobie poszywać te krawędzie do momentu, aż dojdziecie do tej krawędzi na prosto. Czyli u mnie ostatnia krawędź kończy się. Już tutaj sobie zepnę. Ostatni pasek jest ten pasek zwiększający tutaj, natomiast ta część musi zostać oczywiście nie zszyta. Zszywamy część pod pachą, tą zwiększającą, i tą tutaj. I to właściwie teraz zależy od Was, czy te paski chowacie sobie później, te wystające włóczki, kiedy na przykład zszyjecie tą część i później możecie dookoła jak gdyby taką fastrygę sobie zrobić z tych paseczków, czy teraz, wszystko zależy od tego, co wolicie. Ja sobie to zszyję i pokażę Wam, jak to wygląda. Oczywiście, jeżeli chodzi o sam pomysł na zszycie, to ja miałam wielokrotnie pokazywane na filmie, co ja robię, ponieważ nie ma tutaj tak naprawdę jakichś ładnych oczek, więc można to zszyć po prostu igłą naokoło, bądź też szydełkiem, wbijając się w dowolne miejsca, przekładając oczkami ścisłymi. Ale to zależy po prostu od Was, co wolicie. Oczywiście, jeśli zszywacie sobie boki, to kolejność oczywiście dowolna, ale ja bardzo często lubię też na początek zszyć sobie całą górę. I żeby zszyć sobie górę, trzeba oczywiście wyznaczyć sobie środek, czyli ilość centymetrów potrzebnych na dekolt. Można sobie spiąć jakimiś markerami, spinaczami i sprawdzić, czy łatwo przechodzi przez głowę, ile potrzebujecie centymetrów. Ja zawsze wiem tutaj około 27 centymetrów. I teraz łatwo to obliczyć, ponieważ mamy tutaj ładne oczka, więc zarówno z jednej, jak i z drugiej strony zostawiamy po tyle samo oczek na obu panelach. Więc ja zostawiłam sobie tutaj 30 oczek na zszycie. Mam wywinięte w tym momencie na lewą stronę i to zszycie będę wykonywała używając zwykłych oczek ścisłych. Czyli po prostu jestem na górze, mam zszyć część na ramieniu, wbijam sobie szydełko w pierwsze oczko, zarówno z tej, jak i z drugiej strony. Robię sobie pętelkę podstawową. Przekładam przez te oba oczka. Może nie będzie ciężko widać, ale może z tego, co ja mówię, zrozumiecie. I robię oczko ścisłe. Następnie oczko po oczku. Oczywiście można jeszcze raz się wbić w to samo oczko, jeżeli jest duże, i przerobić oczko ścisłe. I znowu jedno oczko z jednej strony, następne drugie oczko z drugiej strony i przekładamy i robimy oczko ścisłe. I tak robimy do momentu, który sobie wyznaczyliście, po prostu samymi oczkami ścisłymi do końca. To oczywiście trzeba wykonać z dwóch stron, czyli tutaj. I gdy już doszłam do tego momentu, ja już sobie wypięłam mój marker. Oczywiście odcinamy sobie włóczkę, można trochę więcej. Robimy oczko ścisłe,
Przeplatamy. I teraz tą końcówkę jeszcze należy sobie właśnie zabezpieczyć. Można igłą wplatać we wzór, żeby można było ją schować. W taki sposób mamy ładne połączenie, w ogóle niewidoczne. To samo oczywiście robimy z drugiej strony. I jak zszyjecie sobie już kolejną górę, to czas zszyć boki i wykończyć sobie tutaj na końcu przy rękawie. Tak wygląda moja prawa strona. Ja dookoła sobie obrębiam, tworzę tutaj taką zakładkę, żeby wyrównać ścieg i wiadomo ukryć te wszystkie włóczki, które wcześniej miałam. Ja również oczywiście zszywam, tak jak powiedziałam Wam, oczkami ścisłymi i chowam włóczki na końcu, czyli po zszyciu. Czyli tak naprawdę mam do zrobienia teraz właśnie jeszcze jedną stronę, więc żeby Wam tak szybciutko pokazać, również wbijam się tutaj zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, wykorzystując jeszcze oczka na dole. Robię oczywiście pętelkę podstawową i doczepiam sobie włóczkę. I tutaj nie mam niestety oczek ładnych, żeby sobie tworzyć łańcuszki, natomiast po prostu wbijam się tutaj mniej więcej na wolnych miejscach, przebijając się przez jedną i przez drugą stronę i tworzę po prostu oczka ścisłe. Idąc po kolei w ten sposób mogę ładnie sobie dopasować wzór, im gęściej tym lepiej, bo wiadomo będzie się lepiej wzór trzymał, sweterek się bluzeczka się nam nie rozpruje. Czyli zobaczcie, jak ja jestem tutaj na tym etapie, sprawdzam sobie jak idzie tutaj nasz paseczek, żeby równo szedł i zszywam sobie tutaj po kolei krawędź do krawędzi. W taki sam sposób stworzy mi się właśnie tutaj na górze taka zakładeczka, dzięki temu będę mogła te wszystkie kolorowe tutaj włóczki wystające pochować. Poprzeplatać wokół, poobrębić igłą, już będę wypracowała igłą, żeby po prostu to pochować. No i teraz tak, ja to sobie tutaj przekładam, zajmę się tym później, patrzę dalej, czy dobrze mi idzie ścieg i cały czas tak samo. I teraz tak, pokazuję Wam to dlatego, ponieważ ja tym sposobem dojdę sobie do tej krawędzi, gdzie mam mój rękaw, a zabrakło mi słowa, czyli u mnie kończy się to ostatni tutaj ścieg, zbiorę w paseczku, w którym też miałam z rozszerzenie, czyli ostatni ścieg na prosto to był ten tutaj dla mnie paseczek czarny i zbiorę do tego momentu, następnie nie odcinając włóczki, przełożę na prawą stronę i będę obrębiała dookoła tą krawędź, dlatego ja nie utnę włóczki, ale jeśli Wy ucinacie i robicie w jakiś inny sposób, trzeba będzie po prostu sobie ją doczepić, ale to w momencie, kiedy już przełożymy na prawą stronę. Czyli tak, ja dojdę tutaj, już doszłam sobie do tego momentu, o którym Wam mówiłam, czyli ostatnie zebrałam sobie oczko tutaj na białym pasku. Zaznaczyłam sobie to oczko, nie kończę, ponieważ tak jak teraz Wam mówiłam, będę przekładała na prawą stronę, czyli muszę przełożyć sobie całą moją włóczkę. Moje jest troszeczkę duże, bo mam nowy motek, a w taki sposób, żeby po prostu mieć na prawej stronie tutaj oczko. Czyli tak, żebym po prostu mogła dalej pracować. Mam tutaj na prawej stronie włóczkę i teraz będziemy sobie obrębiać dookoła. I teraz tak, mam tutaj to oczko, które miałam zaznaczone jako ostatnie zrobione, czyli przeciągam sobie włóczkę, którą przełożyłam i teraz robię jeszcze jedno oczko ścisłe. Będę pracowała teraz dookoła, stworzę sobie taki łańcuszek po to, żeby po prostu krawędź moja ładnie wyglądała. Jeżeli macie w jednym kolorze, to prawdopodobnie lepiej to wygląda niż u mnie i być może nie potrzeba jej aż tak obrębiać, ale może być trochę szeroka, z brzydkimi krawędziami, więc myślę, że warto. I teraz tak, co będę robiła? Wiem, że nie będzie tutaj do końca widać, ale muszę sobie stworzyć taki dookoła łańcuszek, czyli tak, tam gdzie miałam czarne, patrzę ile miałam rzędów, a miałam ich 6, będę robiła tutaj 6 oczek łańcuszka. Tu gdzie miałam 2 rzędy pasków, będą 2. Czyli tak naprawdę trzymam się tej liczby rzędów, która tutaj była. Za rząd mam na myśli, że jak sobie tutaj rozszerzycie, przełożycie dosłownie w pierwszym rzędzie pod czarnym i zrobicie sobie tutaj oczko łańcuszka. I zaznaczamy pierwszy. Czyli tak, pomimo tego, że nie widać, musi tutaj być tak naprawdę 6 oczek. I te oczka wyznaczają nam
te takie krawędzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj jest szósta. Czyli jak się wbijecie dosłownie pod tutaj, pod ten wzór, robimy sobie oczko. Czyli raz, tutaj znowu pod, dwa. Staramy się to robić blisko krawędzi, żeby zakładka nie była za długa. Kolejne mam raz, dwa, trzy, cztery i tutaj jeszcze mam do zrobienia 5 i ostatni jest tutaj szóste, czyli tak, na każdy rząd przeznaczam jedno oczko, na każdy rząd, który był poziomo tworzony, czyli jeżeli tutaj miałam 6 rzędów, to jest 6 oczek, tutaj miałam 2 rzędy, więc bijam się pomiędzy tutaj, może teraz będzie lepiej widać te białe, raz i drugie pomiędzy białe i tworzę 2. I znowu z powrotem wracam do czarnego pomiędzy i 6. Raz, dwa. Tutaj nawet widać te rzędy, o które można zahaczyć, więc 3. Łatwo się pewnie połapiecie, o co tutaj chodzi. 4, 5 i 6. I takim sposobem przerabiam sobie dosłownie dookoła, starając się właśnie ukryć tutaj te wszystkie łączenia, które zostaną nam z tej strony. My nadbudujemy sobie tą część, która będzie tutaj właśnie lepiej teraz wyglądała. Tam w miejscach, gdzie macie łączenie na górze, może powstać jedno jeszcze dodatkowe oczko. Tak naprawdę liczba oczek nie musi aż tak się zgadzać z tą poprzednią, którą robiliście drugi rękaw, bo nie będzie tego widać, nie będzie to aż potrzebne takie do wzoru. Chodzi tylko o to, żeby mniej więcej zachować taki sam sposób robienia tych oczek, to wtedy Wam na pewno wyjdzie liczba podobna. Czyli cały czas luźno przerabiam sobie pomiędzy rzędami oczka łańcuszka, starając się właśnie tutaj wciągnąć do środka jak gdyby te wszystkie tutaj włóczki. I robimy tak dookoła, czyli do momentu, kiedy dojdę tutaj. I przerobiłam sobie już do końca. Niestety wiem, że nie będzie to łatwe, żeby Wam to wszystko pokazać, ale ja takie obrębienia bardzo często już stosuję w innych bluzeczkach, więc jakiekolwiek znajdziecie, sprawdźcie, czy faktycznie tam nie jest to lepiej widoczne. I zobaczcie, mam pierwsze tutaj oczko, które zrobiłam, łączę sobie z tym oczkiem ścisłym i przekładam. I znowu znaczę sobie to oczko, żebym wiedziała, które to jest oczko. Następnie po całości dookoła, w tych oczkach, które stworzyliście, robimy sobie oczka ścisłe, ale z narzutem. Czyli tym razem robimy narzut, wbijamy się w całe to oczko, które powstało, przekładamy i przekładamy przez dwie. Czyli bazujemy już tylko na oczkach, które przed chwilą zrobiliście. To są dosłownie te oczka dookoła. Wbijamy się w każde po kolei i oczko ścisłe z narzutem dookoła. I już powstanie nam taki ładniejszy łańcuszek. Dobrze, słuchajcie, mam już zrobiony ten jeden rząd dookoła oczek ścisłych z narzutem. Teraz pozostaje mi zrobić jeszcze w tym oczku, które zaznaczyłam, ponieważ ja te oczka ścisłe z narzutem zrobiłam w kolejnym oczku, czyli nie zrobiłam jeszcze w tym, które zaznaczyłam wcześniej jako oczko łączeniowe i dopiero teraz robię sobie oczko ścisłe z narzutem, czyli pracuję już ślimakiem, nie łączę, robię dookoła. Wzór jest na tyle niski, że nie ma po co tego łączyć, ładniej to będzie wyglądało. I teraz zobaczcie, od tego następnego oczka będzie widać trzecią pętelkę tego oczka. Niestety być może nie widać to u mnie, bo jest to kolor czarny. Niestety, ale jak się przyjrzycie Wasze oczko, mamy tutaj takie całe oczko, które właśnie przed chwilą Wam powstało. I my teraz będziemy pracować na takiej pętlence, która jest jak gdyby za tym oczkiem, tutaj. No niestety nijak Wam to mogę pokazać, ale przyjrzyjcie się, że jest pełne oczko i dopiero za oczkiem wystaje taka trzecia pętelka. Jeśli będziecie zabierać tą trzecią pętelkę, dzięki temu dookoła będziemy mieć takie ładne łańcuszki. Jeśli zabierzecie pętelkę z oczka, z tyłu oczka, też się nic nie dzieje, tylko wtedy
ten wzór będzie wyglądał inaczej, też ładnie, bo też z tego korzystałam, więc jeśli Wam sprawia trudność znalezienie tej trzeciej pętelki, która jest tutaj w środku, możecie również pracować na tylnej pętelce z danego oczka. Wtedy się wbijamy w tylną taką pętelkę z oczka, ale ja wybieram tą pętelkę pod oczkiem. W taki sposób, że to oczko mi po prostu zostanie. Ono jest całe, ale ta pętelka no, jest tutaj mało widoczna, zwłaszcza przy kolorze ciemnym i muszę się tutaj namęczyć, żeby ją złapać, ale dzięki temu mam tutaj cały łańcuszek. I tak pracuję dookoła i takich rzędów możecie zrobić dowolną ilość i w zależności ile Wam rzędów już pokrywa zakrycie tej tutaj zakładki, bo to jest właśnie ważne, żeby zrobić tyle rzędów, żeby Wam to pokryło. Ja tutaj zrobiłam sobie, mam 3 dokładnie takie łańcuszki, czyli widać raz, 2, 3 i kończę dosłownie w tym samym miejscu, co zaczęłam i mi to pokryło tą zakładkę, która jest tutaj z tyłu. Być może potrzebujecie więcej, to wszystko zależy od tego właśnie, ile chcecie zrobić. Czyli tak, mieliśmy pierwszy rząd oczek ścisłych z narzutem, które wbijaliśmy się pod całe oczko, następne rzędy, czyli ten drugi i trzeci będzie wyszukiwanie tej tylnej pętelki. I ta tylna pętelka już w każdym kolejnym wzorze będzie lepiej widoczna, w okrążeniu znaczy się, bo ona się po prostu będzie lepiej pojawiała. Na początek może ciężko jest ją znaleźć, ale później jest, przy drugim rzędzie już jest znacznie prostsza. Niestety wypadł mi znacznik, ale na szczęście mniej więcej to widać, gdzie jest. I tak, ja przerobię sobie dookoła te moje 3 rzędy i pokażę Wam, jak to zakończyć. I przerobiłam sobie już te moje 3 rzędy dookoła i kończę mniej więcej właśnie tutaj pod pachą, czyli w miejscu, gdzie było łączenie. I już ostatnie oczko polega tylko na tym, żeby po prostu w miejscu, gdzie macie tutaj ostatnią pętelkę, kolejną pętelkę, w którą byście się wpływali, z oczka, u mnie jest tutaj, przełożyć przez tą pętelkę to, co mamy tutaj, przeciągnąć, następnie odciąć włóczkę i przełożyć tutaj sobie pętelkę i zaciągnąć. Oczywiście te wszystkie włóczki, które mamy, trzeba sobie pochować, pozawiązywać. Natomiast ja jeszcze postanowiłam, że takie samo wykończenie, czyli to, co mam tutaj, zrobię sobie na dole. Z tym, że jest tutaj już nasz łańcuszek, więc nie będę tworzyła łańcuszka, tylko od razu zacznę od robienia oczek ścisłych z narzutem i dopiero 3 rzędy oczek ścisłych z narzutem w tylną pętelkę. Nie jest to konieczne, bo mamy tutaj ładną krawędź, ale jeśli chcecie, również możecie w ten sposób sobie zakończyć. To by było na tyle z mojej strony. Myślę, że wszystko, co ważne, powiedziałam. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że ten projekt na tą bluzeczkę Wam się przyda. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. A ja Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia.